Tanganika. Ogromne jezioro znajdujące się w południowo-wschodniej części Afryki. Najdłuższe słodkowodne jezioro świata. Najgłębsze jezioro w Afryce. Jezioro jest ogromne i jak już wspomniałem, jest największym słodkowodnym zbiornikiem na świecie. Ma powierzchnię prawie 34 tysięcy km², a jego średnia szerokość wynosi około 50 km. Długość aż 650. Jezioro nie należy również do płytkich. Średnia jego głębokość to prawie 600 metrów. W najgłębszych miejscach sięga nawet prawie do 1,5 km głębokości. Jezioro jest otoczone wysokimi górami, które miejscowo dochodzą do jego brzegów. Brzegi często są strome, skaliste. Szerokość jeziora mieści się w granicach od 20 do 80 km. Jezioro powstało na skutek ruchów górotwórczych z początku okresu neonu. Całe jezioro kształtowało się przez miliony lat. Środkowa część zaczęła kształtować się już jakieś 12-9 milionów lat temu. Następnie powstała jego część północna, jakieś 8-7 milionów lat temu, a najmłodsza część południowa powstała jakieś 4-2 miliony lat temu. Pierwsze badania prowadzone nad jeziorem datowane są dopiero na połowę XIX wieku. Do tej pory jezioro nie zostało w pełni zbadane i ciągle trwają tam badania poznawcze. W miarę odkrywania przez naukowców coraz to nowych gatunków ryb zamieszkujących jezioro rosła również ich popularność w akwarystyce. Ryby te cechują się pięknymi kolorami oraz ciekawym zachowaniem. Spora część występujących gatunków to endemity, czyli są unikatowe dla tego miejsca. Nie występują nigdzie indziej. Niestety, wraz z wzrostem popularności ryby były coraz to liczniej odławiane. Obecnie w wielu rejonach rzeki odłów został ograniczony bądź całkowicie zakazany. Woda w jeziorze cechuje się niezwykłą przejrzystością, wynoszącą około 20 metrów. Odczyn pH jest zależny od miejsca, ale przeważnie jest wysoki i mieści się w granicach 8,6 aż do 9,2. Tanganika jest położona w strefie klimatu, gdzie średnia temperatura roczna mieści się w granicach 20 stopni, natomiast temperatura przy powierzchni wody utrzymuje się w granicach od 24 do 29 stopni Celsjusza. Jezioro jest domem dla ogromnej ilości gatunków ryb. Samych pielęgnic jest tam około 250 gatunków. Występowanie poszczególnych gatunków idzie w parze wraz z rodzajem podłoża występującym w danym miejscu. Jak już mówiłem, jezioro jest ogromne, więc wyróżnić tu możemy różne rodzaje podłoża. Na przykład żwirowe o kamieniach wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów, tworzące wiele kryjówek oraz grot, dających możliwość dobrego ukrycia się. Bądź też piaszczyste, drobno opadające podłoże, gdzie głównie zamieszkują drapieżniki. Duża część dna jeziora jest pokryta grubą warstwą osadu. W wielu miejscach spotkać można puste muszle ślimaków, stanowiące dom dla pielęgnic potocznie zwanych muszlowcami, które na marginesie są jednymi z najmniejszych pielęgnic świata. Część z nich tak się przystosowała do muszli, że jedynie w nich składa ikrę. Występujące w jeziorze pielęgnice możemy podzielić na dwie grupy, z uwagi na ich specyfikę rozrodu. Pierwsze z nich są takie, które wylęgają się z ikry w podłożu. Ten sposób rozrodu zalicza się do bardziej pierwotnego. Pielęgnice dobierają się w pary, wyznaczając terytorium, którego strzegą. Potomstwem zazwyczaj opiekują się obaj rodzice. Drugą grupą pielęgnic występującą w jeziorze są pyszczaki.
Nazwę swoją zawdzięczają sposobowi inkubacji ikry oraz wychowania maluchów, który odbywa się w jamie gębowej rodzica, przeważnie u samicy. Ale nie zawsze. Część gatunków jest w stanie przekazywać sobie zarówno ikrę, jak i potomstwo. Gatunki wychowujące w ten sposób potomstwo związują się w stałe pary. Sposób inkubowania ikry w pysku według japońskiego ichtiologa Yangisewa ryby zawdzięczają z powodu niewystarczającej ilości pokarmu dla najmniejszych larw. Ikra inkubowana w pysku jest większa od tej składanej w podłożu, a co za tym idzie, wylegają się z niej większe, bardziej samodzielne larwy, które mają większą szansę na przeżycie. Jezioro jest przepiękne. Niestety samemu nigdy tam nie byłem, ale może kiedyś uda mi się tam wybrać. Na pewno jest to jedno z miejsc zaznaczonych na mojej mapie, do którego bym chciał się kiedyś udać. Namiastkę tego pięknego ekosystemu mogłem jednak podziwiać w gliwickiej palmiarni, gdzie mieści się ogromne akwarium mające około 13 000 litrów. W zbiorniku pływają ryby z 20 gatunków z tamtego rejonu. Największe wrażenie zrobiła na mnie księżniczka z Burundi. Mimo tego, że nie była wielkich rozmiarów, potrafiła przepełniać naprawdę duże ryby, ciągle poszerzając swoje gniazdo, w którym było pełno maluchów. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, Tyril, domoweakwarium.pl